czy to zapoli. Forenera ilu? Trzeba napompować, tak, cyk, cyk. Jedziemy! Long time waiting, that will be long time waiting. Okay. Thank you. Welcome. See you. Pieprz, kardamon w trochę innej odsłonie, bo w workach, tak jak ryż. Przeróżne przyprawy, goździki. Część tych przypraw nawet nie znam. To już w ogóle nie wiem, co to jest. Ja bym musiał wszystko wąchać. A słuchajcie, jakie tutaj zmysły są. Uruchamiają się zapachy, wiecie, te zmysły buzują. To jest hurtownia. Tutaj można kupić większe ilości. My tutaj nie będziemy kupować, ponieważ, wiecie, jestem na początku dopiero wyprawy po Azji. Zatem jedziemy jeszcze do następnego marketu, gdzie można mniejsze ilości kupić. Pewnie będzie drożej, no ale trudno. Słuchajcie, zrobiłem deala. Spróbowałem jedno ziarenko pieprzu. Petarda. To, co ja miałem w ustach. O, tutaj mi mordeczka zrobił. No. 100 gram. Ja nie wiem, czy mnie przepuszczą przez granicę, ale ja to muszę mieć. Taki pieprz. To jest pieprz high level. Trochę inny market, ale już ze sprzedażą na, że tak powiem, drobne. Co tu możemy kupić? Chili, nie tylko, i herbaty, i kawy. Wszystko. Trzeba pytać. I cynamon, i wanilia. Trzeba pytać, czy to jest oryginalne, czy to jest z Indii, czy niekoniecznie, czy to mają sprowadzane. Ale można kupić takie perełki. Dzień dobry w kolejnym dniu. Wybaczcie, wczoraj wsiadając do tego tuk-tuka i jadąc na ten market przypraw, nagrałem Wam w zasadzie tylko z jednego punktu, w którym nas wysadził ten tuk-tukowiec, o, że tak określę. Później zrobiło się ciemno i w zasadzie już nie było jak nagrywać, zatem dokończę Wam całą historię, jak to się odbyło. Chłop w zasadzie na tym pierwszym punkcie, gdzie nas wysadził, w porządku, to była hurtownia przypraw. Super, tam zakupiłem pieprz i tam były bardzo dobre ceny. Jeżeli pojedziecie tutaj, będziecie to
jedźcie właśnie do hurtowni lub do zwykłego sklepu. No więc tak to się wczoraj odbyło. Tuktukowiec faktycznie 100 rupii w jedną stronę, 100 rupii w drugą stronę. Ja mówię, tyle ile umawialiśmy się. Tak, tyle ile umawialiśmy się. Jeżeli chcesz, dołóż coś więcej, ale nie było jakiegoś takiego stary, ja cię woziłem, więc musisz. Nie. Wybaczcie, ja mu ze swojej strony dałem coś więcej, bo faktycznie chłop czekał. Gdzieś mnie też zawiózł do fajnego miejsca. Gdzieś pewnie gdzie musiał, gdzie ja w zasadzie nic nie kupiłem. Także ja byłem zadowolony, on też. No, tak to się odbyło. Chwilę już obserwuję pewne domostwo. Chcę się z wami podzielić takimi obserwacjami. Ewidentnie chłop robi rękodzieło, jakieś instrumenty muzyczne. Nie przeszkadza im to, co jest na ich podwórku. Leżące materace i pozbierał to, co zrobił. Idzie pohandlować. W jaki sposób oni podchodzą do kwestii gospodarowania odpadami, śmieciami. No jeżeli na własnym podwórku, takim małym skrawku, nie przeszkadza im. Leżące materace, taki zgiełk, taki bajzel, no to tym bardziej gdzieś tam na ulicach im to w ogóle nie przeszkadza. Ja myślę, że oni w ogóle tego nie zauważają. Inna kultura, inne postrzeganie pewnych rzeczy. Nie mi to oceniać. Nas to bardzo ekscytuje, czy też razi. O, może to jest dobre słowo. Że tak, wiecie, takie mamy zderzenie z tym, że jak to? Takie są Indie. Akceptujesz albo nie. Słuchajcie, kończę pobyt w tym guest house'ie. Jakby nie chcę wam wszystkiego tam mówić jakby, ale już takiej ściemy to już bardzo słabe to było. Powiem wam tylko tyle. Bardzo słabe to było. Chłop obwieszony goldem, że tak powiem. A jak mi mówi, że ma wielu turystów z Anglii, do niego przyjeżdżają ludzie i ogrywają jego guest house z BBC, CNN-u i w ogóle, wiecie, to... A widzieliście, gdzie się suszyły ręczniki? Ja wiem, że oni suszą wszędzie, ale dla turystów i to trudno nazwać ręcznikami. To były takie szmaty, takie ścierki. Szkoda gadać. No ale nieważne. Ja wam nie chcę jakby potęgować złych rzeczy. To nie o to chodzi. Dobra, ciśniemy na śniadanie. No i co? No i zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Słuchajcie, morda mi from Poland. Poland. Słuchajcie, morda ma 318 na liczniku. No, I talk to my video camera, you know? Yes, always. Okay. Za 40 mi mówi, a na liczniku ma 319 rupii. Także zobaczymy.
Cwaniaczek. No i słuchajcie, za 4 dychy zawiózł. Miał minę nietęgą, bo jak widział, że nagrywam i że mówię to wszystko, jaki tam ma licznik i tak dalej. Bardzo uważajcie. Słuchajcie, ledwo wsiadłem i na liczniku było 350 rupii. To nie jest mało, a za przejazd zapłaciłem 40 rupii. Więc tylko uważajcie. Oczywiście nie wszyscy tacy są. Wczorajszy tuktukarz był ok. Śniadanie czas zacząć. Owszem, europejskiej restauracji przynajmniej, no. Tak wystrój i goście na to wskazują. Jajówka jak jajówka. Jakieś tościki? Mają być garlic. Garlika tam nie czuję. Powoli będę Wam podsumowywał Fort Cochin. Czy warto? Będę z Wami szczery do bólu. Turystyczne, mocno turystyczne miejsce. Dużo białych. Brudne plaże. I sam Fort Cochin, ta dzielnica, no można się pokręcić, można coś dobrego zjeść, ale jest bardzo drogo. Bardzo drogo, wybaczcie. To bardzo drogo w rozumieniu na ceny indyjskie, nie europejskie. Bo można zjeść i wypić o połowę taniej, udając się 5, 7, 10 km stąd. Również będąc w mieście Cochin, ale nie w forcie Cochin. Także no, uważaj, co tutaj się stanie. Tego jeszcze nie wiem. Wszędzie tuktuki namawiają Was, a tu gdzieś Was obwiozą, a tu to, a tu tamto. No, więc my powoli kończymy tą wizytę w forcie Cochin. Będziemy się udawać w inne miejsce i jeszcze może jakaś kawa, jakieś jedzonko. Patrzcie, co morda mi chce dać. Jakby mi pasowało? It's good, yeah? On mówi, że jest good. Thank you, my friend. Chciał mi pocić taką parasolkę. Wyobrażacie sobie? Hello! Siłka. Na świeżym powietrzu. I to nie są śmieci. No, może troszkę więcej liści niż śmieci. Pewnie zastanawiacie się, czemu w Indiach ciągle trąbią i trąbią i trąbią. No z tego, co zauważyłem, to przy omijaniu, wyprzedzaniu jest to absolutnie normą. Wyprzedzasz, omijasz kogoś,
no to po prostu trąbisz. I zauważyłem nawet już u podstaw nauki jazdy, jeżeli jest LK na samochodzie, już uczą tego, że omijasz, wyprzedzasz, jeżeli widzisz jakieś potencjalne, że tak powiem, niebezpieczeństwo, czyli u nas w przepisach bodajże nazywa, jeżeli nadal się to nazywa, zachowanie szczególnej ostrożności, to tą szczególną ostrożnością jest zatrąb. No i później jest taki hałas. Tak se dziewczyny jadą. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, że jesteście ze mną. Hello, że jesteście ze mną, że oglądacie, że subskrybujecie. Tam są fajne mordeczki za mną. Ja Was zapraszam do kolejnych odcinków. Do miłego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!